Cześć wszystkim, witam na najnowszym filmiku. Dzisiaj będzie troszkę inaczej niż zwykle. Nie będzie reakcji do żadnego z teledysków Shiny, nie będzie reakcji do ich występów. Natomiast posłucham sobie razem z Wami piosenki i zobaczę również lyrics video. Mianowicie, skąd to się wzięło, taki pomysł? W komentarzach jedna z osób, Mary Blue, cześć Mary, poprosiła mnie, żebym zareagowała do piosenki Lock You Down. I początkowo zastanawiałam się, jak ja mam to zrobić. W końcu jest to piosenka, dla tych, którzy nie wiedzą. Lock You Down to jest piosenka jeszcze kiedy nagrana w piątkę, w sensie 5 członków Shiny ją śpiewa, natomiast została wydana na albumie The Story of Light, czyli na tym albumie, który pojawił się po odejściu Jonghyuna. I no jakby nie ma do czego zareagować poza samą muzyką. I tak sobie pomyślałam, że po prostu posłucham z Wami tej piosenki, powiem, co mi się w niej podoba, może zwrócę uwagę na jakieś fajne szczegóły, a potem zobaczę z Wami lyrics video i to będzie właściwie dla mnie pierwszy raz, kiedy przeczytam tekst tej piosenki. Mam wrażenie, że istnieją dwie grupy ludzi, którzy słuchają muzyki popularnej, takiej rozrywkowej. Ci, którzy się skupiają na tekście i to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzają, kiedy wychodzi nowa piosenka i uczą się na pamięć i śpiewają razem z artystą. I dla nich ten tekst jest jakby, ta warstwa tekstowa jest na pierwszym miejscu. I są ludzie tacy jak ja, którzy słuchają piosenek dla ich muzyki. W sensie dobry tekst bardzo rzadko jest w stanie dla mnie osobiście uratować beznadziejną piosenkę. Natomiast piosenka z tekstem o tak zwanej pupie Maryny jest w stanie mnie do siebie przekonać, jeżeli jest dobra pod względem muzycznym, czy też ma coś w sobie po prostu pod względem muzycznym, co mi się podoba. I ja nigdy jeszcze nie przeczytałam tekstu do Lock You Down. Nie wiem, o czym jest ta piosenka. Ja ją po prostu lubię ze względu muzycznego. No i to będzie takie ciekawe dla mnie przeżycie też zobaczyć, o czym ona jest. Dobra, najpierw posłucham sobie samej piosenki. I od razu ostrzegam, będę przerywać, bo chcę, no nie umiem mówić równocześnie ze słuchaniem, jeżeli chodzi o samo audio, ale potem już bez przerywania będzie lyrics video, więc dobra, zobaczymy. Sama jestem ciekawa, bo jest w tej piosence, jak ją pierwszy raz słyszałam, to miałam wrażenie, że ona jest dosyć taka... Jakby to określić, bo że brakuje mi polskich słów. Jakby nie ma wielu warstw. Wydawała się taka dosyć prosta pod względem instrumentacji, no i te ich głosy też właściwie w pierwszym momencie, jak się nie posłucha tego na słuchawkach, bądź też z dobrym nagłośnieniem, no to wydaje się ta piosenka taka mało muzycznie rozbudowana. Ale to jest tylko pierwsze wrażenie, bo potem się posłucha, tak jak ja posłuchałam ze słuchawkami na uszach i ona ma tak dużo warstw, tak jest ciekawa od strony rytmicznej i wokalnej, bo to, co słychać, te ich głosy na pierwszym planie, to nie jest wszystko, co jest w tej piosence obecne. A zresztą zobaczymy. No, przepraszam od razu, jeszcze raz, będę przerywać, ale no nieważne. Dobra, słuchamy. Przez całą piosenkę jest ten taki instrument, nie wiem, czy to jest jakaś gitara, czy to jest fortepian, trudno mi jest powiedzieć, nie słyszę tego dobrze. I on jest cały czas obecny w tej piosence, w bardzo wysokim rejestrze i nadaje takiego fajnego charakteru tej warstwie instrumentalnej. Plus rytm jest bardzo ciekawy. Jest lekko synkopowany, nie jest dokładnie na mocną część taktu, jeśli tak to można określić. No nieważne, dobra, lecimy. Przepiękne wejście Oniu. Tutaj słychać ten rytm. On jest tak jakby odrobinę za szybki w stosunku do właśnie tych mocnych części taktu. No i Jonghyun. I już tu zaczyna się nakładanie warstw wokalnych.
Tutaj śpiewają w oktawach z Jinkim. Tu też na pierwsze przesłuchanie nie słychać tego, że oni śpiewają, że tu jest harmonizacja. A jest. Tutaj jest fajne takie. Posłuchajcie sobie tego na słuchawkach. Jest naprawdę świetny no, trudno powiedzieć wersja, linia basu, bo ona jest w którymś momencie dosyć wysoko, ale jest bardzo ciekawa. Czekajcie, jeszcze raz. Cały czas w tle jest ten wysoko brzmiący instrument. No, załóżmy, że to jest fortepian. Świetne to jest. Te dźwięki. Świetna jest od strony rytmicznej ta piosenka. I tutaj ten taki, jak to się nazywa, efekt dźwiękowy jak w klubie, nagłe podgłośnienie basów. Fajna sprawa. No i samo to wyciszenie, że tylko rap jest i ten dźwięk zaczyna rosnąć i rosnąć. Tu jest tak ładna ta harmonizacja. Tam się cały czas coś dzieje. I tu. W ogóle tu jest w tej piosence tak trudno w niektórych momentach rozpoznać, kto dokładnie robi adliby, bo naprawdę ja pierwszy raz jak słyszałam tę piosenkę, to wydawała mi się taka pozbawiona wszystkich tych ozdobników, które są charakterystyczne dla piosenek Shiny i sprawiała wrażenie takiej jakby jeszcze nie do końca wyprodukowanej, tak jakby wzięli tą piosenkę, wsadzili w ten album, dlatego że po prostu no, był to track, na którym słychać głos Jonghyuna i mieli go w zapasie i chcieli go nam jako prezent po prostu dać na tym albumie. Ale jak się przysłucha, to tam jest, naprawdę tam jest tyle adlibów, tam jest tyle harmonizacji. Dobra, jeszcze raz. A ten moment jest po prostu miodzio. Tutaj jest kibum, to słychać. Jonghyun. Tu jest bardzo fajny ten dialog między Jinkim a Kibomem. Jonghyun znowu. No i Temin z tym swoim mięciutkim głosem. Tam się tak ciekawe rzeczy dzieją w tle. No i Jonghyun. I to, że mogliśmy usłyszeć głos Jonghyuna jeszcze raz. Chciałabym bardzo, żeby na wszystkich albumach Shiny, które się pojawią jeszcze, gdzieś był ten taki specjalny track z Jonghyunem. No, bardzo bym chciała. Na pewno mają w piwnicach SM-u miliony piosenek z nim nagranych, no ale wiadomo, to nie jest takie proste, jakbym chciała. Dobra,
To tyle, jeśli chodzi o słuchanie. Przepraszam, tak jak mówiłam, no przerywałam, bo chciałam powiedzieć to, co chciałam powiedzieć. Przepraszam za moje bredzenie. A teraz sobie zobaczymy już bez przerwy, więc dla tych, którzy chcą po prostu usłyszeć w całości tę piosenkę, teraz jest dobry czas. Zobaczymy sobie to music video, lyrics video. Zobaczymy, o czym ta piosenka tak naprawdę jest. Cześć, to znowu ja. Przepraszam bardzo za być może zmianę perspektywy. Właśnie padła mi kamera, w związku z czym musiałam ją doładować i będziemy kontynuować reakcję do music video, nie do music video, do lyrics video teraz. Miejmy nadzieję, że mój komputer nie odmówi współpracy, bo on ma takie tendencje. Dobra. No. Nie wiem, czy mówiłam już, że jestem kiepska w interpretowaniu tekstów. Być może mówiłam. Zaczynamy. 3, 4. Wy jesteście dla mnie najważniejsi i najjaśniejsi. 때론 긴긴 밤을 미치고 설치고 내 이런 행복이면 내일 좀 망쳐도 Okej, czyli 졸린 눈빛 보고 재밌어 to jest jakby 그 입술로 내 깨워도 그게 참 wyznanie, nie tyle wyznanie miłości, ile osoba, która to śpiewa, osoba, z której perspektywy jest jakby tekst, mówi drugiej osobie, dlaczego tak bardzo ją kocha. I dlaczego jest tak crazy about that person. Troszkę takie bittersweet to jest, jak sobie pomyślisz, że Jinky na początek mówił, że są noce, kiedy czuję, że oszaleję, bo boję się, co to będzie jutro, gdy znikniesz. No i trochę smutne to trochę. Teraz tak się zastanawiam, czy ta osoba, o której jest ten tekst, nie osoba, która śpiewa, tylko osoba, do której śpiewa, zdaje sobie sprawę z uczuć tej osoby, która śpiewa. O, i tutaj znowu Hibum się martwi o to, że ta osoba zniknie. Co będzie, jeżeli ta osoba zniknie z jego życia? A, i pewnie dlatego chcą ją zamknąć. Och, jakie są te harmonie. Dobra, ale tekst. Tak, to jest tak jakby wyznanie miłości, ale takiej miłości mocno już zbazowanej, w sensie nie nowego uczucia, tylko uczucia, które już w tej osobie, która o tym uczuciu mówi, tkwi głęboko i mocno i od długiego czasu. Tak jak mówiłam, słaba jestem, jeśli chodzi o interpretację tekstu, ale wydaje mi się, że to jest tak, że osoba, która mówi, z której perspektywy jest ta piosenka, jakby wyznaje uczucie drugiej osobie, mówi, dlaczego tą osobę kocha, co jest w niej tak wyjątkowego, ale to nie jest uczucie, które się pojawiło znikąd. Mimo że tutaj jest dużo tekstu a propos dzisiaj, ten moment, ta noc, ale są też takie fragmenty, które jakby pokazują, że to uczucie tkwi w tej osobie
od bardzo dawna. Jest tam trochę strachu, co będzie, jeśli tej drugiej osoby zabraknie w życiu śpiewającego, w sensie mówiącego to słowa. Ale jest też dużo takiego optymizmu na zasadzie ucieknijmy razem. To nie jest sen, to jest prawdziwe uczucie. No, tak, po prostu literatka level master. To jestem ja właśnie. Dlatego nie słucham tekstów w piosenkach, bo nigdy nie jestem w stanie go zinterpretować. Wolę się skupić na muzyce. W każdym razie Lock You Down jest tym fajniejszą piosenką, im dłużej się jej słucha i odkrywa właśnie wszystkie te smaczki muzyczne. Interpretację tekstu pozostawiam Wam, tym wszystkim, którzy lubią interpretować tekst. No i co? I tyle. Bardzo cieszę się, że ta piosenka znalazła się na albumie. Dobra, następny filmik będzie już mój, będzie powrotem do czegoś, w czym czuję się lepiej. Co się stało z moim głosem? Do czegoś, w czym czuję się znacznie lepiej, czyli do fangirlowania na temat występów Shiny, tudzież ich teledysków. Dobrze, no to trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!